Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski z kanału Tank Models TV oraz ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Pozostajemy dzisiaj w klimatach Pacyfiku, II wojny światowej, pilotów kamikadze i chciałbym Wam zaprezentować dzisiaj drugi model Nakajimy B5N w kodzie alianckim Kate, ale tym razem od firmy Airfix. Będziecie mieli możliwość porównania go z modelem od Hasegawy. Mam nadzieję, że forma, jakiej prezentuję teraz filmy, Wam się podoba. Zapraszam do komentowania. Piszcie w komentarzach. Ja zapraszam Was teraz na film. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. Zapraszam na rys historyczny. Nakajima B5N2 w kodzie alianckim Kate była jedynym pokładowym bombowcem torpedowym japońskiej marynarki wojennej na początku wojny na Pacyfiku, która rozpoczęła się wraz z atakiem na Pearl Harbor. Był już to dość leciwy model, ponieważ został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją z 1935 roku i uznano go za przestarzały. Jednak w momencie wprowadzenia Kate do produkcji był to bardzo zaawansowany samolot, który podczas wojny przewyższał wszystkie alianckie bombowce torpedowe, aż do pojawienia się Grumana Avengera w połowie 1942 roku. Ale znacznie przewyższał Douglasa TBD Devastatora, samolot torpedowy floty amerykańskiej używany podczas bitwy na Morzu Koralowym i decydującej bitwie o Midway. Samoloty bombowo-torpedowe Nakajima B5N2 odegrały główną rolę w zatopieniu lotniskowca Lexington na Morzu Koralowym, w bitwie o Midway Yorktowna i Horneta w bitwie o Santa Cruz w październiku 1942 roku. Wraz ze zniszczeniem lotniskowca Wasp przez japoński okręt podwodny podczas kampanii na Guadalcanal były to poważne ciosy dla amerykańskich sił morskich we wczesnej fazie wojny na Pacyfiku. Jednak największym osiągnięciem Kate był atak na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku, w którym 40 samolotów B5N2 uzbrojonych w torpedy oraz, uwaga, 103 samoloty B5N2 uzbrojonych w bomby wyrządziły ogromne szkody amerykańskiej flocie na Pacyfiku. Łączna produkcja samolotów Nakajima B5N we wszystkich wariantach wyniosła 1149 sztuk. A na ekranie widzicie w tej chwili Nakajimę Kate uzbrojoną w torpedę i startującą z pokładu lotniskowca Akagi. Do czasu kampanii na Marianach zostały one w dużej mierze zastąpione przez swojego następcę. Był nim samolot Nakajima B6N Tenzan, który widzicie w tej chwili na ekranie. Tymczasem Kate były wykorzystywane głównie do szkolenia nowej kadry lotników, jak i również patrolowania. Jednak podczas wielkiej bitwy powietrzno-morskiej na Morzu Filipińskim w swojej flocie admirał Ozawa posiadał 17 samolotów Kate na pokładzie jednego z lotniskowców. Żaden jednak z samolotów Kate nie zachował się do dziś, z wyjątkiem kilku egzemplarzy, i tu uwaga, taki żarcik, kilku egzemplarzy, które można znaleźć na dnie laguny Trakt na Oceanie Spokojnym. A teraz zapraszam Was a następnie na unboxing. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. Na stół unboxingowym w moim studio wlatuje Nakajima B5N2 Kate
od firmy Airfix w skali 1,72. Ukrywa się on pod numerem A04058. Tak prezentuje się pudełko. Tu mamy na przykład pokazane zdjęcia, rendery tego modelu po złożeniu. Widzimy, że mamy możliwość wykonania złożonych skrzydeł w wersji lotniskowej. Jest to model, posłuchajcie, z tego co pamiętam, z 2000, o tutaj mamy odwrotnie, z 2000 bodajże 15 roku, więc jest to świeży model. Mamy tak samo dwa malowania. Jeden jest pierwszy, ten, który jest na Artboxie, jest modelem z Pearl Harbor, a drugi jest z kwietnia 1944 roku z 553 Kokutai. No myślę, że teraz należy przejść do unboxingu. W środku znajdziemy instrukcję, kalkomanię z oszkleniem oraz torbę foliową z ramkami. I mamy tak, dość duży model. Mamy jedną ramkę, drugą, trzecią, czwartą, 5 ramek plastikowych z takiego szaro-niebieskiego tworzywa. Oprócz tego oczywiście otrzymacie na samym końcu unboxingu jeszcze taki first look na ramki ogółem, tak jak było to w przypadku poprzedniego modelu japońskiego torpedowca B6N2. Tak prezentuje się instrukcja w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i szwedzkim. Możliwe, że szwedzkim. Mamy instrukcję, krótką specyfikację tego modelu. Na ostatniej stronie mamy malowanie właśnie to z 1944 roku, czyli już jak Kate stacjonował głównie na lotniskach polowych, podobnie jak Tenzan. Następnie mamy, no dość gęsto powiem Wam, jest to zrobione, krok po kroku, jak skleić model, w jakiej wersji, jakie uzbrojenie mamy podczepić. Możliwość, tutaj informacja wykonania modelu właśnie ze złożonymi, ewentualnie ze składanymi skrzydłami. Kolejne etapy sklejania, malowania dodatkowo, bo też trzeba sklejać, malować na bieżąco. Widzimy, że silnik składa się z dwóch części. No zapowiada się naprawdę bardzo ciekawa przygoda, ponieważ japońskie samoloty, ponownie dostałem taką schizę małą swoją, prywatną, właśnie na samoloty z Pacyfiku, ale chodzi o samoloty głównie japońskie. No i tu mamy tak samo właśnie, jaka wersja, uzbrojenie wybieramy sobie. Czy mamy też wcześniejszą wersję? Nie zauważyłem tego. Najważniejsze, że jest trzy figurki członków załogi tego samolotu. Mamy możliwość wykonania tak samo oszklenia zamkniętego, jak i również jest możliwość otwartych szyb. Następnie widzimy złożony model, gdzie mamy też specjalne podpory do kadłuba przyczepiane, żeby skrzydło nie opadło na oszklenie kabiny. No i tutaj mamy właśnie Kate z okresu ataku na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku. Bardzo fajnie wykonana instrukcja z matowego papieru, format A4 i dodatkowo kolorowej. No myślę, że teraz trzeba zacząć, bo tu jest model z odzysku, tak, bo on jest chwilowo niedostępny nigdzie. No i myślę, że tutaj zerkniemy sobie teraz na kalkomanię. Bardzo cienkie widzę kalkomanie, że są. Czy jest podany producent drukarnia? Nie widzę, żeby tutaj było, ale w każdym razie, jak zobaczycie, to te powierzchnie są matowe. Tak jak tu mamy te linie, które naklejamy na przykład na skrzydła, to mają po prostu, są w całości, tło całe jest tutaj przezroczyste razem z tymi 3 kropkami. W
każdym razie bardzo ładnie prezentują się te kalkomanie. Co do jakości, to obawiam się, że nie ma żadnego problemu. Bardzo dużo elementów jest już na kalkomaniach, czyli nie musimy tych czerwonych kropek na przykład malować. Jest to naprawdę no bardzo ładnie wykonane. Nie ma się do czego doczepić. Teraz zobaczymy sobie oszklenie. Ramka z oszkleniem. Już widzę, że tak. Przede wszystkim ścianki oszklenia niezapadnięte są. Jeżeli chodzi o klarowność, dobra, zobaczymy jak ta klarowność wygląda, bo niektórzy się pytają. No wygląda tak, że nic nie zniekształca, nie jest to zmatowione delikatnie to szkło, jest wszystko przezroczyste. I mamy właśnie, tutaj na przykład mamy właśnie elementy do otwartej kabiny, tu mamy szybę do wklejenia od spodu w skrzydła, a tu mamy po bokach kadłuba. No i mamy też szybę w całości, jak i również tu mamy właśnie pociętą. Bardzo fajnie, ciekawie to jest wykonane. I teraz powiem Wam, że chyba sobie polecimy po kolei, jeżeli chodzi o ramki. Dobrze, mam ramkę A. Bardzo się cieszę. Mamy ramkę A. Tak ona prezentuje się w całości. Jeżeli chodzi o elementy modelu, to są one zmatowione, czyli nie ma połysku na plastiku. No jeżeli chodzi o detal, no prezentuje się on naprawdę bardzo dobrze. Nie mam żadnych, powiem Wam, zastrzeżeń. Czy Kate była nitowana? Tak, była nitowana, ale najprawdopodobniej producent stwierdził, że w skali 1,72 w 2015 roku chyba sobie daruje po prostu nitowanie. Więc tutaj, jeżeli komuś to będzie przeszkadzało, no to w tym momencie może sobie wynitować we własnym zakresie. A tak prezentuje się właśnie kadłub. No i tutaj właśnie wklejamy między innymi właśnie oszklenie, tak samo jak tutaj w dolnej części skrzydeł, pod kadłubem. Powiem Wam, że już bym usiadł i go sklejał, ale są inne modele. Teraz tak, ramka B. Czyli mamy, fajnie to jest zrobione, powiem Wam rewelacyjnie, zwróćcie uwagę, mamy skrzydła, tu nam wchodzi kadłub i mamy bardzo ładnie zdetalowaną wewnątrz kabinę. Proszę bardzo. Wiele elementów już jest w kabinie, nie musimy nic wycinać dodatkowo, nic sklejać, wklejać. Jest wszystko tak zrobione, że super, no bardzo pomysłowo. I tu sobie zerkniemy jeszcze raz na skrzydła. Ja chcę go sklejać, ale nie mogę. Dobrze. Mamy możliwość właśnie ruchomych piór. Chyba tak to się nazywa. Jeżeli nie, to przepraszam bardzo, jeżeli kogoś uraziłem. Od spodu prezentuje się tak. Kolejna ramka. To będzie ramka, posłuchajcie, C. No i tu jest dla mnie bardzo ważna rzecz. Wiecie chyba co? Tych trzech bohaterów. Ale powiem Wam, robiłem zdjęcia i ten niestety pacjent ma urwaną dolną część twarzy. Nie wiem, czy nie zrobię w ten sposób, że nie powtórzę odlewu tego właśnie pilota, żeby zamienić ten, a ten jest specjalnie tak wychudzony, ponieważ i tak będziemy musieli mu obciąć nóżki, ze względu na to, żeby on mógł być w miejscu tylnego strzelca. No dobra, tu mamy, posłuchajcie, ożebrowanie skrzydeł. Stosujemy ten element w momencie, kiedy robimy składane skrzydła, golenie, hak, karabin, a to są, tutaj macie kubełki siedzeń dla pilota, radiotelegrafisty, bombardiera, elementy uzbrojenia, czyli tutaj macie torpedy, koła,
Koła już są od razu, zwróćcie uwagę, z osłoną goleni, czyli tu krótko mówiąc sklejamy sobie tylko i wyłącznie goleń. No mamy bombę, śmigło, element do wklejenia wewnątrz kabiny i tych elementów chyba będzie troszeczkę więcej. Bardzo ładnie wykonana ramka. Czy są jakieś nadlewki? Nic nie widać kompletnie. No i teraz kolejna ramka. Jest to ramka, numeracja ramek się bardzo gdzieś chowa. D, posłuchajcie, tu mam na górze. Fragment torpedy od razu z umocowaniem do kadłuba poprzekątnej. Bardzo fajnie to mocowanie jest zrobione. Następnie bomba. Tutaj mamy uchwyty do bomb. Troszkę większa bomba, już z uchwytami. Tu mamy malutkie bombki. Mam nadzieję, że zauważyliście w monografii będziecie. No i teraz tak, tu mamy fotel, z tego co pamiętam, to jest fotel chyba właśnie tylnego strzelca. To są te elementy, które nam służą do podtrzymania skrzydeł przy złożeniu, butle tlenowe, koło, deska rozdzielcza. Tu są tak samo elementy, które wklejamy do kabiny. Tak, tu mamy celownik dla dowódcy. Pewnie to są też jakieś elementy do wklejenia do kabiny. A z drugiej strony tak się prezentują. Powiem wam, że ta kabinka będzie ciekawie wyglądała. Nie ukrywam, że tak jak już wspominałem wcześniej, ten model jest bardzo ładny i ja już bym rozpoczął sklejanie. No i posłuchajcie, ostatnia ramka, ramka E z elementami silnika, osłon, rur wydechowych. Kurczę, jak to jest ładnie zrobione, powiem wam. I przede wszystkim jakość nie jest adekwatna do ceny. Jest dużo wyższa jakość tego modelu od ceny, bo ten model kosztuje, tak jak poprzednie, chyba między 50 a 60, może 70 zł. Zobaczymy, jak po dostawie teraz będą kosztowały, ale one nie są drogie, te ramki. I oczywiście po moim tym unboxingu ruszanym, takim bardziej dokładnym, będziecie mieli jeszcze taki unboxing first look na wszystkie ramki. Oglądajcie dalej. I jeszcze raz rzut oka na ramki w całej okazałości. No i tutaj macie figurki pilotów, a tu w zbliżeniu i środkowy niestety stracił twarz. Następnie zobaczymy oszklenie i kalkomanię. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. I to jest koniec, jeżeli chodzi o film unboxing o Kate z Airfixa w skali 1:72. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. W takim razie piszcie w komentarzach, lajkujcie, w ten sposób lajkujcie. Dziękuję Wam i do następnego unboxingu. Pozdrawiam, trzymajcie się.